Dzień dobry. Witam Was na podsumowaniu pierwszego półrocza 2020 roku. Po raz kolejny ze swojego domu. Już blisko 6 miesięcy większość naszego zespołu pracuje w trybie zdalnym i zakładamy możliwość pozostania na home office do grudnia. Praca zdalna oczywiście stawia wiele wyzwań, ale dajemy radę. Dowodem na to są m.in. zrealizowane w drugiej połowie czerwca pokazy Cyberpunka. Dziennikarze i kluczowi liderzy opinii branży gamingowej mieli możliwość zagrania w 4-godzinny fragment gry. Ze względu na pandemię w części krajów rozgrywki zostały zorganizowane całkowicie zdalnie. W sumie w grę zagrało ponad 120 gości z 15 krajów z 4 kontynentów. Pod koniec czerwca wystartowaliśmy też z Night City Wire, cyklicznym wydarzeniem online, w trakcie którego zdradzamy kolejne szczegóły dotyczące naszej nadchodzącej gry. Podczas pierwszego odcinka pokazywaliśmy najnowszy trailer Cyberpunka, który tylko na naszym oficjalnym kanale został obejrzany już ponad 12 milionów razy. Ujawniliśmy także nowy projekt realizowany we współpracy ze studiem Trigger i Netflixem. Cyberpunk Edge Runners to 10-odcinkowy serial anime, który trafi na ekrany już w 2022 roku. Tuż po emisji pierwszego Night City Wire, na żywo oglądanego przez 1 700 000 osób, dziennikarze i liderzy opinii, którzy wcześniej grali w Cyberpunka, udostępnili swoje pierwsze wrażenia. Nasza najnowsza produkcja uzyskała szereg pozytywnych opinii, co po raz kolejny udowodniło nam, że Cyberpunk jest grą o ogromnym potencjale. Jeśli zaś chodzi o nasze wyniki finansowe za minione półrocze, wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągnęła 364 miliony złotych. To blisko 70% więcej niż przed rokiem. Zysk netto grupy wyniósł 147 milionów złotych i był prawie 3-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niezmiennie fundamentem naszych wyników była kontynuacja świetnej sprzedaży Wiedźmina 3 wraz z wydaną w październiku minionego roku wersją na Nintendo Switch. Ale również Gwint z Wojną Krwi mają za sobą bardzo dobre, a nawet najlepsze półrocze w historii. To m.in. dzięki debiutom na nowych platformach. Od października ubiegłego roku w Gwinta można grać na urządzeniach z systemem iOS, od marca na Androidzie, zaś w maju został udostępniony w serwisie Steam. Z kolei Wojna Krwi została w styczniu wydana na konsolach Nintendo Switch. Ostatnie półrocze pod względem przychodów ze sprzedaży było również najlepszym półroczem w historii GOGA. Jeśli chodzi o wydatki na nowe produkty i technologie, to w pierwszym półroczu zainwestowaliśmy 114 milionów złotych. Przełożyło się to na 483 miliony złotych skumulowanego salda nakładów na prace rozwojowe. Największym projektem ujętym w tej wartości jest oczywiście Cyberpunk, który znajduje się na ostatniej prostej, bardzo intensywnej finalnej fazy pracy. Już po pierwszym półroczu, w ostatnim tygodniu sierpnia, studio Spoko, będące najmłodszym członkiem grupy CD Projekt, zapowiedziało The Witcher Monster Slayer, grę mobilną wykorzystującą technologię rozszerzonej rzeczywistości. Najnowsza produkcja z wiedźmińskiego uniwersum trafiła do tzw. soft launchu. Oczywiście nie jest to koniec niespodzianek, które dla Was szykujemy. Tradycyjnie więc zapraszam do śledzenia naszej aktywności poświęconej relacjom inwestorskim na naszej stronie internetowej cdprojekt.com oraz w mediach społecznościowych. Jak wiecie, przed nami bardzo ekscytujący czas. Nasze następne spotkanie w tym formacie odbędzie się już po premierze Cyberpunka. Trzymajcie więc za nas kciuki i bądźcie z nami podczas kolejnych odcinków Night City Wire. Do zobaczenia!